Dzień dobry. My w IKEA jesteśmy przyzwyczajeni mówić do małej ilości ludzi, więc... Dobrze. Więc ja się bardzo cieszę, że jesteście i dziękuję bardzo. Nazywam się Monika, pracuję w IKEA. Dzisiaj będę mówić o tym, jak się pracuje w zespole komercyjnym, jak wygląda współpraca w takiej dużej firmie. Troszeczkę o tym, kim jesteśmy, co robimy i że warto też u nas pracować. Dobrze. Czym ja się zajmuję, jaka jest moja rola? Odpowiadam razem z zespołem projektantów. Mamy architektów wnętrz, projektantów przestrzeni sklepowych, grafików i komunikatorów w zespole i odpowiadamy za to, żeby prezentować ofertę IKEA, zmieniać sklepy, sprawiać, żeby były inspirujące i piękne. Mamy dzisiaj ponad 200 osób w zespole, jesteśmy w 9 lokalizacjach. Także team pełny i kreatywny. Jeśli chodzi o takie moje wykształcenie, też jestem z pasji, z wykształcenia architektem wnętrz i doświadczenie moje głównie jest z pracy z zespołem. W IKEA pracuję już trochę lat, ale nie tylko w IKEA. Ten konik tutaj, który jest tutaj ze mną na ekranie, nie jest taki całkiem przypadkowy. Dlatego, że w zespole mówimy często, że to jest taki symbol, nawiązanie do tradycji skandynawskiego designu. I myślę, że on bardzo fajnie pokazuje to, jak Skandynawowie bardzo przede wszystkim praktycznie i estetycznie cenili naturalne materiały, z których my też wytwarzamy i produkujemy meble i różne dekoracje do domu. Natomiast moja pierwsza praca wcale nie była związana z IKEA. Kiedy skończyłam architekturę wnętrz, po prostu pracowałam, pierwsza moja praca to był dobór kolorów do wnętrz dla klientów Studio Kolorów. I tak powoli, że tak powiem, poznawałam trochę dużą firmę i od tego doradztwa kolorów potem przeszłam do tego, żeby wybierać kolory do kart kolorów, projektować karty kolorów i w końcu projektować opakowania. I bardzo dużo mi dało to doświadczenie, bo myślę, że takie najważniejsze rzeczy, których się nauczyłam wtedy, to było to, że design ma znaczenie i że ludzie naprawdę patrzą na to, jak produkty wyglądają i jak są prezentowane. I to ma ogromne znaczenie przy wyborze, przy decyzji tak naprawdę, co chcą kupić i jak. A druga taka bardzo fajna rzecz, która jakby wyszła i która jakby się okazała we mnie, to się okazało, że bardzo lubię pracować w zespole i do tej pory znałam przede wszystkim projektantów, ale nagle się okazało, że potrafię pracować i z ludźmi z marketingu i ciekawa jest sprzedaż i tak naprawdę jest też ciekawe bycie u producenta i zobaczenie, jak się w ogóle wytwarza rzeczy, jak one powstają. Natomiast moja pasja była we wnętrzach i wtedy postanowiłam też poszukać czegoś, z takiej pracy, która sprawi to, że ja połączę bardziej pasję projektowania wnętrz, ale też po prostu pracy w zespole. To jest jeden z takich moich ulubionych akurat serii w IKEA, to jest seria Sztokholm, która bardzo nawiązuje też do tradycji skandynawskiego designu. Mamy tutaj pełno pięknych, jasnych, bardzo świetlistych wnętrz, i także nawiązanie do motywów natury, które tak silnie w skandynawskim designie są. W związku z tym znalazłam i moje następne kroki to przede wszystkim był rozwój w IKEA i tam się zatrudniłam i najpierw pracowałam właśnie w dziale komunikacji i wystawiennictwa, który się tutaj też pokazuje i z którym macie okazję mieć warsztaty i dzisiaj i jutro. Także serdecznie do Was zachęcam, żeby zobaczyć, na czym trochę ta praca polega. Następnie pracowałam w zespole komercyjnym, gdzie już wspólnie pracowaliśmy ze sprzedażą i z logistyką na terenie sklepu, żeby przygotowywać sklep, przygotowywać prezentację asortymentu. A potem kolejnym krokiem, nie zawsze to jest taki krok może w 100% naturalny dla projektanta, ale się okazało, że bardzo mi się podoba tak naprawdę praca w zespole, praca w sklepie, byłam i zarządzałam sklepem. Było to bardzo ogromnie ciekawe doświadczenie, bo się okazało, że możemy pracować nawet jeszcze szerzej, w szerszych zespołach
i naprawdę tworzyć bardzo fajny team. Jeśli chodzi o rozwój w ogóle w IKEA i to, co myślę, że się liczy w takich dużych firmach i jak się w nich rozwijać, to na pewno jest taka chęć uczenia się. Im więcej jakby chcemy się uczyć, im więcej jesteśmy ciekawi, żeby się dowiedzieć od innych, tym po prostu więcej sami się rozwijamy. Na pewno taka otwartość, ciekawość, słuchanie to są też takie bardzo fajne cechy. Wcale to nie jest tylko techniczna wiedza, tylko właśnie taka chęć poznawania, bycia z innymi i uczenia się od nich. Myślę, że też im więcej doświadczeń w różnych zespołach, tym wyższa jest ta nasza akceptacja siebie i taka pozytywna energia i osiąganie różnych rzeczy. Także to wszelkiego rodzaju różnorodne doświadczenia po prostu budują bardzo, bardzo pozytywnie rozwój indywidualny i jednocześnie jakby wspierają takie po prostu zmiany zawodowe. Natomiast jeśli mówimy o temacie samej współpracy, to chociażby, tak jak oczywiście IKEA się kojarzy przede wszystkim ze sklepami, to myślę, że w takim sklepie przede wszystkim najważniejsza to jest właśnie taka mocna, silna, oparta na konkretnej wspólnej pracy współpraca, dlatego że codziennie przez te sklepy przychodzi kilka tysięcy klientów i co roku cały ten zespół tworzy co najmniej kilkadziesiąt ekspozycji. To wszystko się dzieje podczas, kiedy jednocześnie ten sklep sprzedaje. Sam sklep i cały zespół, który w nim pracuje, to oprócz tego, że ma do dyspozycji 12 000 metrów powierzchni komercyjnych, gdzie buduje, zmienia, przekształca, tworzy ekspozycje, oprócz tego posiada ogromne zaplecze, całe logistyczne, operacyjne i mnóstwo pracowników. I o to też taki dział komunikacji i wystawiennictwa dba. To znaczy tak naprawdę też dba o te wszystkie obszary i dba o to, żeby ludziom się dobrze i wygodnie pracowało w sklepie. Patrząc jakby na dużą firmę taką jak IKEA, która dzisiaj jest w wielu krajach i jeśli mówimy o takim podejściu bardzo biznesowym, to oczywiście mebluje świat tak naprawdę. Na pewno to, co jest jakby podstawą pracy i to, co w rękach ma projektant w sklepie IKEA, to niesamowity ręcz. Prawie 10 000 artykułów, w których można znaleźć propozycje dla każdego i dzisiaj tak naprawdę widać to w domach, nie tylko w Polsce, ale w Europie, na całym świecie, że ludzie się utożsamiają z tymi produktami. I co tak naprawdę się za nimi kryje, to filozofia. My ją w skrócie nazywamy demokratycznym designem, która też się wywodzi z tego skandynawskiego podejścia ludzi praktycznych, którzy kochają estetykę i jednocześnie mają duży szacunek dla środowiska. I te produkty są projektowane biorąc pod uwagę właśnie takich 5 wymiarów. Przede wszystkim oczywiście one powinny mieć piękną formę i ładny kształt, praktyczną funkcję właśnie taką w codziennym użytkowaniu, która się sprawdza. Jakość, przy tym oczywiście pewną taką odpowiednią zachowaną do wymogów tego artykułu. Zużycie materiałów, które powinny być przyjazne dla środowiska i w całości też dobra cena, dlatego że są to artykuły dla większości ludzi, które powinny być dostępne. Natomiast jakby w całej ofercie też można znaleźć, myślę, powody takiej szczególnej dumy i to jeśli chodzi o tak naprawdę wzornictwo użytkowe. To jest przykład lampy PS, która dostała tak zwanego Oscara designu użytkowego. David Wall był autorem tej lampy i on dostał taką misję, żeby zaprojektować coś, co naprawdę kocha, ale jednocześnie zaskoczyć wszystkich. David okazał się fanem science fiction i stworzył właśnie tą lampę IKEA PS. Natomiast zostało to docenione i też jest to bardzo popularny i piękny artykuł. Jeśli chodzi o sam asortyment, to z czym pracuje też projektant w IKEA, to też to podchodząc do całej grupy artykułów, myślę, że warto o tym wspomnieć, że połowa tych artykułów naprawdę to jest patrzenie poprzez pryzmat ceny, żeby były dostępne dla większości ludzi, a także ceny najniższej, tak, żeby tak naprawdę ta oferta była konkurencyjna.
Jeśli chodzi o samo projektowanie rozwiązań i poszukiwanie inspiracji, to też warto się cofnąć tutaj, co tak naprawdę zmieniło skandynawski design na przełomie XIX wieku i to tak naprawdę był znany architekt Carl Lansson, który jednocześnie zmienił po prostu oblicze podejścia do designu szwedzkiego domu. Wprowadził dużo jasnych kolorów w odpowiedzi na to, że to jest klimat, w którym jest naprawdę ciemno, więc on wprowadził jasne kolory i przy okazji ilustrował to codzienne życie Szwedów. On miał sam liczną rodzinę, więc poszukiwał też rozwiązań do swojego małego mieszkania, żeby naprawdę szukać czegoś sprytnych rozwiązań. I on pierwszy pokazał składane stoły, różne sprytne schowki i zilustrował to właśnie w postaci pięknych obrazów, które potem wywarły wpływ na całe projektowanie wnętrz w Skandynawii i stąd też jakby jest ogromna inspiracja przez lata i też odpowiedź Ikei na to. I widać, że to się ciągle jakby jest aktualne, ciągle się sprawdza i jest bardzo popularne. Ten styl skandynawski też widać dzisiaj w tej ofercie, można powiedzieć o tym taka klasyczna nowoczesność i właśnie to połączenie po prostu jasnych kolorów z mocnymi dodatkami, piękna lina skandynawska jest silnie obecna w tym wzornictwie. Jeśli chodzi oczywiście o sam dom, to tutaj po prostu uważamy, że to jest królestwo i każdy obszar jest tak samo ważny i projektujemy go z taką samą atencją i staramy się pokazać jakby wszystkie możliwe najlepsze rozwiązania i dla kuchni, i dla łazienki. Także tutaj jakby cały ten dom jest pod naszą opieką i uwagą projektując. To, co jest podstawą pracy projektanta, to jest oczywiście to, żeby zrozumieć, jakie są potrzeby dzisiaj na rynku, jakie są potrzeby większości ludzi. I jakby to, co się staje właściwie, można powiedzieć, oczywiste we wszystkich miastach, w których jesteśmy i nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, we wszystkich dużych metropoliach, tak naprawdę mieszkania są małe, a potrzeby ludzi są duże. I to jakby nie zmienia tego, że oni po prostu marzą o tym domu, żeby on spełniał wszystkie ich marzenia i oczekiwania. A jednocześnie te zasoby są skromne. Tak? Większość ludzi jakby ma pewien skromne możliwości jakby wyposażenia tych wnętrz, ale też jakby są indywidualistami. Każdy potrzebuje i poszukuje czegoś innego. To, co jakby nas wyróżnia, to jest na pewno to, że u nas, patrząc na nasze społeczeństwo, ponad 50% ludzi żyje z dziećmi. To jest też dużą różnicą jakby do społeczeństw zachodnich, gdzie tych dzieci jest dużo mniej, ale jednocześnie one się stają bardzo, bardzo, bardzo ważne w tym domu. I to jest też jeden z takich elementów, kiedy projektujemy w Ikei, bardzo mocno zwracamy uwagę na rozwój dziecka. Nie chodzi tylko o to, żeby to dziecko było zauważone, ale żeby zauważone były jego potrzeby i żeby był traktowany jak partner w życiu w domu. I patrząc teraz i przechodząc do samego procesu komercyjnego, który jest procesem tak naprawdę od początku, czyli takim, którego początkiem jest potrzeba na rynku, jakaś potrzeba, która jest wygenerowana. Na przykład w Polsce potrzebujemy pokazać małe kuchnie. Niech będzie to przykład. I chcemy zmienić w związku z tym ekspozycję, chcemy pokazać więcej małych, sprytnych rozwiązań, pięknych kuchni w różnym stylu w Ikei. Przechodzimy przez pewien bardzo konkretny proces, żeby to osiągnąć. Jest to praca jakby wielu zespołów i wielu ludzi razem i właściwie on jest bardzo uniwersalny. Tak? On potrafi się odnosić do małej przestrzeni, jak i po prostu do całego sklepu. I on właściwie ustawia całą tą realizację w pewne konkretne etapy. Począwszy od kreacji po realizację i jakby tutaj są konkretne zadania zespołu komercyjnego, którego my rozumiemy w taki sposób, że tym podstawowym zespołem to oczywiście jest sprzedaż, która jakby mówi o tym, co będziemy zmieniać, co będziemy sprzedawać. Jest dział komunikacji i wystawiennictwa. Tutaj jakby używany też w filmach, które są w przerwie jako komin, ale to jest dział komunikacji i wystawiennictwa, który jest odpowiedzialny za to, żeby pokazać to, czyli powiedzieć, ok, jak to będzie wyglądało. I dział logistyki, który tak naprawdę jest odpowiedzialny o to, żeby te artykuły były dostępne. I zanim jeszcze przejdę do procesu, tylko powiedzieć, że IKEA tak naprawdę już ma prawie 60 lat. W 1943 roku była założona. I tutaj jakby myślę, że widać też, jak się niesamowicie
Zmienia też sklep i podejście klienta, gdzie w centrum przeważnie ileś lat temu było tak naprawdę doradztwo sprzedawcy. Dzisiaj tak naprawdę klienci sami przychodzą, wybierają, decydują to, co im się podoba, to, co im jest potrzebne. Dzisiaj sprzedawca im tylko może doradzić. Także biorąc pod uwagę cały ten proces komercyjny, bardzo jest ważne zrozumienie też, jak klienci się będą zachowywali w sklepie, co jest im potrzebne, jak oni naprawdę szukają tego asortymentu. Następnym, myślę, że bardzo ważnym elementem, zanim przejdziemy do samej współpracy, jest ustalenie wspólnego celu. I tutaj co jest komercyjne, co można nazwać rozwiązaniem komercyjnym dla większości ludzi, więc to jest taki balans pomiędzy tym, co jest jakby marzeniem, co jest jakby ideą, a co jest tak naprawdę rzeczywistością, żeby to rozwiązanie, które stworzymy, nie dystansowało odbiorcy, żeby tak naprawdę powiedzieć, ok, to jest, zaskoczyło mnie, to jest fajne, to jest dla mnie i żeby się z tym mógł utożsamić. Takie elementy oczywiście składowe to są te, o których mówiłam, to jest to, żeby odnosił się do tradycji skandynawskiego designu, żeby też odpowiadał na te trendy, które są obecnie na rynku, żeby uwzględniał, jaka jest realna sytuacja, realne potrzeby, realne życie w domu i żeby umożliwiał też klientowi, żeby on mógł zrobić to samodzielnie. Pierwszym krokiem w takim procesie i najważniejszym, na którym grupa się spotyka i zaczyna o tym rozmawiać, to jest przede wszystkim wybór priorytetu, czyli bardzo jasny musi być priorytet, co robimy. Taki priorytet oczywiście jest związany z jakimś długofalowym planem, który często jest częścią biznesplanu i tutaj on powinien być jasny dla całego zespołu. To często, na co też zwracamy uwagę w tym momencie przy wyborze tego priorytetu, to jest to, jakie będą przyszłe trendy, co się będzie zmieniało na rynku, co się będzie rozwijało, a jak on dzisiaj rzeczywiście wygląda, żeby to, co proponujemy, było interesujące nie tylko za rok, ale też i za 3 lata. Oczywiście tutaj też nie wybiegamy w przyszłość, znaczy my chcemy ją znać i chcemy wiedzieć, jak na przykład się będzie zmieniała demografia, jak się będzie zmieniała w ogóle sytuacja w kraju, powiedzmy przez najbliższe lata, ale tutaj jakby świadomie projektujemy rozwiązania komercyjne takie, które będą miały swoje zastosowanie przez najbliższy rok do 3 lat. Drugi krok w takiej współpracy to jest konkretny dokument, który jest briefem sprzedaży, czyli tutaj sprzedaż tak naprawdę spisuje to konkretne zamówienie i jasno też patrzy, jaka jest dzisiaj sytuacja tego, co chcemy zmienić. Jeżeli to są kuchnie, jak one dzisiaj wyglądają, co jest warte, żeby to utrzymać, co trzeba zmienić. Trzeci krok dotyczy tak naprawdę kierunku kreatywnego i tutaj jest duże pole do popisu działu komunikacji i wystawiennictwa, bo zaczynamy rozmawiać o kreatywności, zaczynamy rozmawiać o wizji, zaczynamy kreować historię wokół tego wybranego tematu, zastanawiać się, co ludziom będzie potrzebne. I tutaj oczywiście staramy się przede wszystkim zastanowić się nad inspiracją, stawiać sobie pytania dotyczące tego, co nas inspiruje, co sprawia, że klienci się czują zainspirowani w sklepie, kiedy inni są zainspirowani, kiedy inspirujemy naszych kolegów. I z własnego doświadczenia też wiemy, że większość właśnie tych decyzji dotyczących jakby finalnego zakupu, czy tudzież decyzji, jak będzie wyglądało moje wnętrze, tak naprawdę jest podejmowanych emocjonalnie, jest podejmowanych intuicyjnie. To nie są wielkie dywagacje i bardzo przemyślane decyzje. Po prostu ludzie podchodzą do tego bardzo emocjonalnie i chcą, żeby ten dom był po prostu dla nich. Na tym etapie też rozważamy różne sposoby, jak dojść do tego rozwiązania i często mamy wspólne warsztaty, zapraszamy różnych specjalistów, żeby dowiedzieć się na temat trendów panujących na rynku, przeglądamy badania rynku, robimy wizyty domowe i przeglądamy też przykłady ze świata, z całego świata i rozwiązań retailowych, ale oczywiście też tego, co się dzieje w IKEA i w innych krajach.
Takie wspólne warsztaty to jest taki moment bardzo energetyzujący dla zespołu komunikacji i wystawiennictwa, dlatego że po prostu mają naprawdę okazję, żeby pobyć razem i pozastanawiać się wspólnie i zrobić popularnie nazywane burze mózgów, ale też budować te wszystkie historie, potworzyć coś razem i naprawdę poszukać tego pomysłu, który będzie potem takim motywem przewodnim do końca tego procesu. Myślę, że tutaj też przede wszystkim warto powiedzieć, że bardzo silną inspiracją jest to, co się dzieje naprawdę rzeczywiście w domach, w prawdziwych domach, gdzie toczy się po prostu to codzienne życie, zanim przeniesiemy je na ekspozycję sklepową. I dostrzeganie pewnych wartości dodanych, pewnych różnic, które nadadzą konkretne wartości projektowej jest bardzo ważne. Na przykład chociażby to, że w Skandynawii oczywiście praca ze światłem, sam szacunek do światła jest szalenie wysoko i różne sposoby zagospodarowania światłem przestrzeni są bardzo inspirujące. Więc to jest też na przykład coś takiego, na co patrzymy, że mówimy na meblowanie światłem. Jest to pewien konkretna sztuka. Takie wizyty domowe też organizujemy wspólnie i wychodzimy na nie i staramy się dotrzeć do ludzi i dowiedzieć się, jak oni żyją na co dzień. Co lubią w swoim domu, czego nie lubią, jakie są ich marzenia, jakie są ich problemy, kto mieszka w tym domu, kiedy w nim jest, co by chciał w nim zmienić. I oczywiście dowiadujemy się też takich rzeczy bardzo konkretnych, jakie są wielkości tego pomieszczenia, jak się w ogóle odbywa życie w nim. I oczywiście myślę, że też jest bardzo fajnym pytaniem takim, jak wygląda dzień po prostu takiej rodziny, bo często te rozwiązania, które oni mają w domu, nie odpowiadają zawsze wszystkim ich potrzebom i akurat po to jest cały zespół tych specjalistów, żeby znaleźć takie rozwiązania, które spełnią te potrzeby, które są w domu. Myślę, że jednym z takich przykładów, o którym warto wspomnieć, to jest to, że ludzie niezależnie jakie mają kuchnie, czy mają duże, czy mają małe, największym marzeniem jest mieć wyspę. Prawie każda pani domu chce mieć po prostu wyspę w kuchni. I czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe, ale my widzieliśmy takie rozwiązania i takie staramy się proponować, że to jest nawet możliwe w małej kuchni. I takie drobiazgi, ale tak naprawdę takie spełnianie tych codziennych marzeń to jest też naprawdę dobra zabawa w tym całym projektowaniu wnętrz właśnie w sklepach. Też jakby konkretnym kolejnym przykładem jest też to, że w rzeczywistości oczywiście wszyscy marzą o sypialniach, wszyscy marzą o tym, żeby bardzo wygodnie i komfortowo żyć na co dzień, ale w momencie, kiedy są dzieci w domu, te dzieci stają się najważniejsze i rodzice prawie zawsze oddają im swoje pokoje, po czym po prostu mieszkają w tym pokoju dziennym. I teraz sprawić, żeby im się wszystkim dobrze żyło, wygodnie żyło, to też są tego typu pytania, które sobie stawiamy i staramy się znaleźć odpowiedź na to, co jest rzeczywiście możliwe do spełnienia i myślę, że to powinien być jakby nasz cel zawsze, żeby starać się spełnić te marzenia. One już nie są aż takie wygórowane w końcu, więc możemy je starać się jak najbardziej spełniać. Następnym krokiem, kiedy już mamy tą wizję, wiemy jaka to będzie zmiana, mamy historię wymyśloną, to oczywiście są detaliczne zamówienia, które powstają, bardzo konkretny opis po prostu dokumentu, który powstaje na konkretne media w sklepie. Oczywiście zależy, czego dotyczy ta zmiana. Na pewno tych mediów w sklepie IKEA jest bardzo dużo. Mamy ich ponad 20 różnych sposobów wystawiania artykułów, ich prezentowania, od wnętrz po podia, przeróżne media, które mają zadanie zwrócić uwagę klienta i oczywiście zakomunikować to, co chcemy zakomunikować. Czy to będzie zmiana na przykład na sezon, jakaś związana z sezonem i mówimy o wiośnie przez cały sklep i będziemy robić zamówienia na te wszystkie media. Może to być w ten sposób, może to być konkretnie inna, na przykład zupełnie nowy dział. I wtedy też tak naprawdę każde to medium jest osobno zamawiane, jest to określane w czasie, kiedy ono będzie zrealizowane i w jaki sposób. Krok 5. To już jest ten etap, kiedy dział komunikacji wystawiennictwa
wizualizuje te pomysły, zaczyna szkice, przedstawia je po prostu wizualnie. I myślę, że tu jest taka ważna odpowiedzialność, o której warto powiedzieć dla tego działu. To jest przede wszystkim zaprojektowanie drogi klienta. Na pewno wielu z Was wie, że samo to, kiedy mówimy o przejściu przez sklep, bardzo dużo klientów, jedni to kochają, tak, inni jakby chcą przejść przez niego szybciej i dostać to, co potrzebują. Więc wszystkie te rzeczy musimy wziąć pod uwagę, projektując sklep. Jak ten ruch się będzie rozkładał, jak po prostu klienci powinni przechodzić, co chcieliby zobaczyć, w którą stronę ich pokierować. I oczywiście, żeby to zrobić dobrze, to też jakby to sprawdzamy, badamy, mamy przeróżne ankiety, dowiadujemy się od klientów, ale jest to niesamowicie odpowiedzialna i ważna rola działu komunikacji i wystawiennictwa. Krok 6. To oczywiście jest to, że kiedy już mamy te wszystkie szkice, te wszystkie rysunki, powinniśmy sobie ustalić bardzo jasno tak naprawdę ostateczny plan. Kiedy to będzie realizowane, jaki jest budżet. Tutaj oczywiście wchodzą w grę tak samo środki finansowe, powinniśmy je zaplanować, wiedzieć, ile to będzie kosztować i finalnie zatwierdzić. To, co myślę, że możemy tu zwrócić uwagę, to jest też to, że na tych detalicznych rysunkach, kiedy są zatwierdzane budżety i wszelkiego rodzaju koszty, to jest to, że staramy się pokazać tutaj i też skupić na wszystkich tych rozwiązaniach takich sprytnych, specjalnych, które mają ulepszyć i ułatwić te codzienne problemy, którym przeważnie to jest właśnie przechowywanie, składanie, na przykład problemy architektoniczne w domach. To wszystko staramy się tutaj ująć i pokazać, znaleźć jakieś fajne pomysły na to, których jest po prostu tak dużo wokół nas. Krok 7. To jest przygotowanie implementacji i tutaj po prostu myślę, że też to, co warto powiedzieć, to ten zespół cały projektantów i cały zespół pracujący nad tym procesem jest właściwie nim od początku do końca. Czyli, że tak powiem, ci sami ludzie, którzy planują, kreują, oni też tak odpowiedzialni są za implementację. Oni też to mają okazję tak naprawdę zobaczyć i wcielić te pomysły w życie. I tutaj jakby następuje też pewne bardzo konkretnie, tak samo jakby to było po prostu w momencie, kiedyśmy uczestniczyli w jakiejś konkretnej budowie, podział zadań, składanie zamówień do firm zewnętrznych, przygotowywanie się do całej po prostu zmiany fizycznej danego miejsca, danego obszaru, zbudowania nowej ekspozycji. I oczywiście następnym krokiem jest zaimplementowanie tego i to jest też taki krok, który w całej pracy zespołu komercyjnego ma po prostu strasznie dużo energii w sobie. Ludzie bardzo lubią to robić, bo nagle się okazuje, że to wszystko, co miałem na papierze, będzie już jutro przyjedzie, będzie stworzone, będę to fizycznie widział. Także to jest też taka duża tutaj przyjemność zobaczyć tą samą realizację i być jej częścią. Następnie oczywiście, kiedy to się odbędzie, na to też jakiś tam czas założony, więc jakieś 3-4 tygodnie, kiedy już stoi ta cała nowa ekspozycja w sklepie. Jak zakończamy ten projekt, to oczywiście też się odnosimy do tego, co było na początku. Kiedy zobaczyliśmy te zamówienia, jak one dzisiaj są zrealizowane, jak ta ekspozycja odpowiada na to, co zamówiliśmy wcześniej, czy są konieczne jakieś poprawki i to jest też ten moment taki właśnie ostateczny tego odbioru tego projektu. A oczywiście takim zupełnym sprawdzeniem jest to, kiedy ta ekspozycja już sobie żyje, klienci przychodzą, mają okazję ją przetestować, nie tylko jakby IKEA, ale przede wszystkim oni mają okazję ją przetestować, sprawdzić, czy to, co myśmy myśleli, że jest dla nich dobre, to czy oni to naprawdę będą chcieli wziąć. I oczywiście tutaj to są te cele takie już twarde, sprzedażowe, kiedy widać, czy po prostu czy to się też cieszy powodzeniem. I myślę, że też to można powiedzieć, że tam też jakby szukamy wniosków, tak? Jak się okazuje, że coś należy poprawić, zmienić, też staramy się to zrobić, bo to jest też ten dobry i najwłaściwsza informacja zwrotna, bo jest bezpośrednio od odbiorcy.
Natomiast nadrzędnym takim rezultatem z tego, co robimy, to jest oczywiście to, że chcemy, żeby ludzie byli zainspirowani. I dzisiaj jakby wiemy o tym, że 84% ludzi odwiedzających sklepy jest po prostu zainspirowanym tym, co widzi w Ikei. A to jest taki najlepszy też dla nas kierunek, tak, który jest najważniejszy, dlatego że to tak naprawdę decyduje o tym, że ludzie będą chcieli po prostu podjąć jakieś działanie, że będą chcieli coś zmienić, że będą chcieli zmienić dom. Myślę, że też to, co tutaj możemy powiedzieć, to, że sam ten proces nie tylko chodzi o to, żeby sprzedać artykuły, czy sprzedać rozwiązania klientom, ale też to, żeby oni się nimi mieli dobre doświadczenia z nimi, czyli jakby cały ten proces po prostu doświadczania produktów, też i zbierania informacji zwrotnej tak naprawdę, czy to się sprawdziło, czy działało tak, jak myśleliśmy, to jest też element po prostu naszej pracy. Chcemy wiedzieć, jak ludzie testują te produkty, czy one przeszły ten test życia w domu. Kilka słów tak naprawdę, jakie są mocne strony takiej pracy procesowej, wspólnej, różnych działów razem. To jest na pewno to, że podczas takiego procesu to dochodzi do takiego wspólnego uczenia się. Jedni mają doświadczenie ze sprzedaży, jedni mają z projektowania wnętrz, jedni mają właśnie bardzo operacyjne, logistyczne, takie praktyczne. I w tym momencie tak naprawdę następuje ten proces po prostu poznawania siebie, poznawania swojej pracy. Na pewno też plusem ogromnym są jasne zasady, czyli ludzie znają podział odpowiedzialności, znają zadania, wiedzą za co odpowiadają i to bardzo pomaga jakby w zespole pracować razem. Też podział na kroki pozwala na to, żeby wyodrębnić i naprawdę zostawić przestrzeń na ten kierunek kreatywny, który jest szalenie ważny, bo on nadaje energii całemu procesowi. Też działając w tym środowisku, które jest bardzo takie dynamiczne, to też tak pozwala po prostu unormować tą pracę i sprawić, żeby ona była łatwiejsza dla wszystkich. I oczywiście ma ona swoje przełożenie i dzisiaj jakby te rezultaty i komercyjne, i rozwojowe są widoczne w zespołach. Potencjały. Na pewno to jest czas. Te kroki są określone w czasie i powinniśmy tych deadline'ów dotrzymywać, tych czasów określonych dotrzymywać. Tutaj po prostu nie możemy sobie też pozwalać na nieskończoność przedłużania i to jest jakby bardzo ważne i czasem to jest jakby wyzwanie. Zawsze komunikacja w zespole jest potencjałem. Ludzie różnie się wyrażają, różnie się nawzajem słyszą, w różny sposób mówią do siebie i to jest, nie jest zawsze, język nie jest zawsze doskonały. I tutaj mogą być jakieś nieporozumienia, to jest normalne w zespole. Wykształcenie różnych kompetencji, ponieważ pracujemy według pewnych wzorów. To też trwa, trzeba się tego nauczyć, trzeba poznać asortyment, zobaczyć jak sklep działa, wygląda, to też zabiera pewien czas. Na pewno im mniej fochów, tym lepiej, tak? Foch nie pomaga, więc tak naprawdę bycie częścią zespołu i budowanie takiego pozytywnego nastawienia to jest bardzo ważne. I oczywiście dbamy o budżet, bo budżet też, nawet jeśli to jest duża firma, on nie jest nieograniczony. Zagrożenia. Na pewno jeżeli jest, możemy sobie wyobrazić, że jeżeli jest presja taka, że to jest jakby też sprzedaż, to jest też środowisko biznesowe, może istnieć coś takiego jak presja na wynik i presja w związku z tym czasu. Jest to element pracy też, z którymi się powinniśmy liczyć. Może też nastąpić w takich dużych zespołach, w zależności od tego, jak ludzie ze sobą rozmawiają, pewien kompromis przy wyborze pomysłów. I na to też warto zwrócić uwagę, żeby jednak starać się naprawdę wybierać te najlepsze pomysły, w które wierzymy. Jest to oczywiście też ryzyko tego, że będzie się proces przedłużał, jeżeli się nie potrafimy zdecydować na konkretne rozwiązanie. Natomiast możliwości jest bardzo wiele, dlatego że rozwój jest bardzo duży w takiej pracy zespołowej. Budowanie zespołu następuje w tym momencie. Są też korzyści biznesowe i środki jakby na dalsze inwestycje.
I ten sam proces możemy zastosować przy zmianie działu, przy budowie nowego sklepu, jak i tak samo przy projektowaniu kilku mediów w sklepie. Oczywiście on powinien być tam odpowiednio skrócony i nierozbudowany do jakichś nienaturalnych rozmiarów. Też to, co daje to ludziom, to oni się naprawdę pewnej elastyczności uczą i umiejętności przeprowadzania zmiany, bo jest to swego rodzaju zmiana, która następuje. I oczywiście marzeniem każdej osoby, która prowadzi zespół, jest uzyskanie takiego efektu synergii. Zobaczcie, tu jest jakaś, że tak powiem, równanie matematyczne, które to pokazuje, które próbuje ująć ten efekt synergii, ale krótko mówiąc to pokazuje, że zespół pracując razem w tym samym czasie osiąga więcej. I myślę, że nieraz to widzimy po prostu pracując wspólnie, że tak jest. I oczywiście od banalnych przykładów samym nie przesuniemy szafy, ale kiedy będziemy we dwójkę, przesuniemy ją na pewno o więcej niż jedna osoba. Natomiast tutaj to naprawdę widać i naprawdę to następuje i te efekty przychodzą, aczkolwiek oczywiście nie można tego udowodnić w taki sposób udokumentowany. Ale można tego na pewno doświadczyć. To, co jakby pomaga, żeby te zespoły naprawdę kwitły, to co o to dbamy, to staramy się żeby ta kultura pracy jakby była zachowana, była utrzymana i nasze grupy i nasze zespoły, one są przede wszystkim różnorodne i tutaj tak samo to jest wiek, zainteresowania, pochodzenie. Im bardziej tak naprawdę, im bardziej różnorodny jest zespół, tym więcej jest wartości takich rozwojowych dla wszystkich uczestniczących w tym procesie. I jednocześnie dodawanie takiej przestrzeni dla bycia sobą, czyli jesteśmy też razem, ale każdy z nas osobna też ma swoje potrzeby, ma swój indywidualizm i szanujemy to wzajemnie. My oczywiście mamy konkretne wartości, według których pracujemy. Myślę, że te najważniejsze, o których warto tu powiedzieć, to jest to poczucie wspólnoty, taki entuzjazm i takie pomimo tego skomplikowanego procesu, to może tak wyglądać, to jednak dążenie do pewnej prostoty i takie dążenie do zmian i do tego rozwoju, takie ciągłe bycie, my to nazywamy bycie w drodze, ale taka chęć po prostu rozwijania się w różnych zespołach z różnymi zadaniami, to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o rolę projektanta w takim zespole, to jest na pewno to zainspirowanie grupy do poszukiwania pomysłów. To jest też inspirowanie trendami, patrzenie tym, co się dzieje na rynku, dzielenie się tym, patrzenie też tak naprawdę nie tym, co będzie dzisiaj, ale też to, co będzie za jakiś czas. I dzielenie się tą swoją wrażliwością, bo ludzie kreatywni jakby trochę więcej widzą, trochę więcej czują i wprowadzanie do grupy to daje taką ogromną, inne spojrzenie. I jednocześnie cały czas nie godzenie się, żeby to było coś, co już znam, coś, co już widziałem, żeby to było coś nowego, żeby to nie było przeciętne. Jeśli chodzi o rozwój projektantów w IKEA, to mają oni konkretne odpowiedzialności i odpowiadają albo za obszary, albo za konkretne projekty. Biorą udział w przeróżnych szkoleniach. Też bardzo ważny jest przede wszystkim ich rozwój własny, jak i oczywiście rozwijanie zespołów i to jakby już należy do menadżerów. Jeśli chodzi o jakby specjalizację, przede wszystkim oczywiście to są architekci wnętrz, ale też projektanci przestrzeni wizualnej, komunikacja wizualna i graficy. Jeśli chodzi o rozwój, oni się rozwijają i w Polsce, mogą się rozwijać też w innych działach i w różnych organizacjach. Oprócz tego IKEA ma swoich designerów, takich właśnie pracujących w Szwecji i nie tylko, i dla firmy w różnych częściach świata. Myślę, że to, co ważne jest, żeby tu powiedzieć, akurat są dwie sympatyczne panie, Maria Winka, która projektowała bardzo dużo właśnie artykułów do wyposażenia domu, i Anna Everfull, która projektowała wiele zabawek dla dzieci. To, co jakby charakterystyczne, jest to, że oni pracują często w bliskim kontakcie z producentami, czyli na przykład rozwijając zabawki, ona przez rok spędziła w Tajlandii, rozwijając 100 różnych zabawek i dzisiaj to ponad 100 000 dzieci, z tego co ostatnio czytałam, bawi się po prostu tymi zabawkami.
To, co myśleliśmy jeszcze, myślę, że powiedzieć, podsumować, to jest to, że żeby zbudować ten dobry zespół komercyjny, to na pewno wspólne wartości, wspólne zasady, którymi się kierujemy, to bardzo pomaga, żeby one były jasne i zbudowane i konkretne i wiadome dla wszystkich. Jasne cele, zasady, według których pracujemy, sposób ten nasz pracy i to, że jesteśmy różnorodnym zespołem, że jednak różne są te kompetencje, że możemy się od siebie uczyć, że przez to się też rozwijamy. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia i zapraszam na warsztaty IKEA i tak wykorzystać.